Dzień dobry. Dzisiaj udajemy się do profesjonalnego mechanika, który zajmie się Mercedesem. A przy okazji mam do Ciebie małą sprawę. Zapraszam. Ten film chciałbym zacząć od tego, że jest mi bardzo miło, w jaki sposób przyjęliście moje poprzednie filmy, za ilość subskrypcji, lajków, komentarzy. Mam nadzieję, że rzeczywiście się Wam podobają te filmy i będą podobać kolejne i tak już zostanie. Co do zadania, które mam dla Ciebie, to polajkuj mój kanał, daj mi suba, jeśli tego wcześniej nie zrobiłeś, a także możesz podesłać swoim znajomym linka do kanału. Niech i oni mogą przenieść się do tego czasu, kiedy takie samochody jak ten były na ulicach. Dziękuję. A teraz wracając do głównego tematu tego filmu, po co jedziemy do mechanika? Otóż jedziemy do niego po to, żeby w końcu został perfekcyjnie naprawiony gaźnik. A przynajmniej taką mam nadzieję, że się uda to zrobić. Poza gaźnikiem pojawił się mały wyciek spod silnika. Zakładam, że jest to olej. Jest to na tyle niewielki wyciek, że po jeździe kilka kropel spadnie i w zasadzie na tym się kończy. Później już nie leci olej. Dlatego mam nadzieję, że nie będzie to nic poważnego. I tyle. W samochodzie jest jeszcze kilka innych mankamentów, które postaram się zrobić albo później, a może sam też na nie zerknę. Na pewno spryskiwacze, o których już wiecie, ale jeśli chodzi o nie, to tak mnie zaintrygowały, że chcę dojść do tego sam, co jest nie tak i to naprawić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że się uda. Ostatnio kilka razy, dokładnie 2, udało mi się przejechać samochodem i chciałem zauważyć jedną rzecz. Przy każdej z tych przejażdżek, jak gdzieś tam stanąłem, to podchodził do mnie ktoś i zaczynał rozmowę, taką bardzo przyjemną, przyjacielską, na temat tego samochodu, na temat tego, jak się jeździ, w jakim jest stanie, gdzie go kupiłem i tak dalej. Naprawdę super doświadczenie i bardzo mi się to podoba, że ludzie z takim entuzjazmem podchodzą. Mimo że nie do końca są to ludzie, którzy jeździli tymi samochodami wtedy, kiedy one były nowe. Jeden z nich zwrócił mi też uwagę na jedną rzecz, znaczy zadał pytanie, jedno z pierwszych, czy samochód był kupiony w Polsce, czy został sprowadzony. No, ja go kupiłem w Polsce, ale bezpośrednio po sprowadzeniu i to jest w sumie dość istotna kwestia, dlatego że niestety, ale samochody, które są sprowadzone z zagranicy, są w sporo lepszym stanie niż te, które są tutaj jeździły od wielu lat. Zwłaszcza najgorszym okresem, kiedy one tutaj mogły jeździć, to są lata, myślę, że takie 80. i 90. Dlatego, że wtedy te samochody już były stare, już nie opłacało się ich naprawiać porządnie, albo ich użytkownicy zwyczajnie nie mieli na to funduszy i były łatane w jakikolwiek sposób, byle działało. Jak to się mówi, nasi tu już byli. Dlatego, mimo że ekspertem w tym temacie nie jestem, pewnie kiedyś się uda mieć jakąś większą wiedzę, to już teraz wiem, że warto na to zwrócić uwagę, żeby samochód był właśnie z zagranicy, ewentualnie z Polski, ale wtedy trzeba dość mocno go przejrzeć. W samochodzie brakuje mi kilku rzeczy takich na co dzień, między innymi nawigacji. Na szczęście, ku mojemu zaskoczeniu, tacy producenci jak Garmin nadal produkują swoje urządzenia, nadal je unowocześniają. Dlatego mam taką nawigację Garmina, która teraz pozwoli mi dojechać bez problemu. Brakuje mi tutaj też kamery cofania. Garmin ma taką opcję,
żeby ją dokupić, aczkolwiek tutaj jeszcze powstrzymuje mnie kwestia jej montażu, ponieważ ona jest na tablicy, na ramce tablicy rejestracyjnej tylnej i tutaj chciałbym jeszcze to przeanalizować dokładnie, w jaki sposób ten montaż przebiega, a żeby też tablica była możliwie jak najbardziej oryginalnie zamontowana. Nie zapominajmy o tym, że mamy do czynienia z zabytkiem. Powoli dojeżdżam do mechanika, więc będę zostawiał samochód i dam Ci za chwilę znać, co mechanik powiedział tak na pierwszy rzut oka na temat samochodu i tego, co on może w nim rzeczywiście zrobić, a co będzie problemem. Także do zobaczenia za chwilę. Mam taką przypadłość, że chcę wszystko na już, na teraz, jak najszybciej. No i tak tutaj niestety się zdarzyło teraz, że jestem za wcześnie. I mechanik niestety musiał mnie odprawić do domu, ponieważ zwyczajnie nie ma miejsca na parkingu. Dopiero jak jego klienci odbiorą samochody, to będę mógł podjechać. No i tak, rzeczywiście mówił, żebym był po południu, wieczorem, a ja, jak to wszystko zwykle bywa, lubię zrobić wcześniej i szybciej. Także póki co wracam do domu. Super, że jest ładna pogoda, dzięki temu przejażdżka Mercedesem jest bardzo przyjemna. Notabene jedziemy po fantastycznym osiedlu Garnizon w Gdańsku. Myślę, że robimy tutaj spore obniżenie jakości całego osiedla. Powinienem jeszcze powiedzieć, że rozmawiałem chwilę z mechanikiem na temat tego samochodu i obiecał, że zrobi to w tym tygodniu. Oczywiście nie ma gwarancji, bo wiadomo, jeśli rozbierze gaźnik i zobaczy, że coś jest problematycznego i nie da się wyrobić w tym tygodniu, no to tutaj siła wyższa. Aczkolwiek mam pewne plany na weekend, które są mocno zależą od tego, żeby ten samochód zadziałał. Także mam nadzieję, że się uda. No to do zobaczenia. Samochód odstawiony. Ja powoli udaję się na jakąś postój taksówek. W zasadzie to mam dobre przeczucie odnośnie tego mechanika, zwłaszcza po tym, jak zobaczyłem, jakie samochody tam stoją u niego. Był jakiś mega stary Mercedes, bym powiedział, w jakichś okolicach wojny. Co jeszcze było fajnego? Skoda faworytka. Tak, a na serio to jeszcze stało BMW E32, jeśli dobrze kojarzę, z automatyczną skrzynią biegów, w bardzo fajnym stanie. Do tego w okolicy na uliczkach stały takie auta jak BMW 2002 czy Ford Mustang z tych lat 60. Nie wiem, który dokładnie model. Także mam nadzieję, że będę zadowolony po tej wizycie, no i będę mógł polecić tego mechanika. Dla Was kilka sekund, dla mnie prawie 4 tygodnie i zobaczymy, czy samochód jest po naprawie i jak będzie odpalał. Jest zimny silnik. Dobra, palimy. Nie udało się. Drugi. Nie jest za wesoło. Dobra, spróbujemy mu trochę gazu dać. Niestety, ale od razu gaśnie. Dobra, z gazem.
No dobra. Wygląda jakby zapalił. Także zapinamy pasy. Montujemy światła i powoli próbujemy ruszyć. Co zostało zrobione w samochodzie? Otóż został naprawiony, zregenerowany cały gaźnik. Jak to określił mechanik, trzeba było zrobić dół gaźnika. Tutaj trochę właśnie był problem z częściami, dlatego tak długo to trwało. Do tego okazało się, że jest wypadanie zapłonu na jednym z cylindrów, które też zostało naprawione. I to, co najniebezpieczniejsze, to okazało się, że pompa hamulcowa przepuszcza płyn i jak już dojechałem do mechanika, to nie miałem już praktycznie z tyłu hamowania, więc została ona, no właśnie, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, nie zawsze da się kupić już części. Okazało się, że tak jest właśnie w przypadku pompy hamulcowej do tego samochodu. Dlatego pompa hamulcowa została zregenerowana i działa. Czuję, że rzeczywiście lepiej hamują te hamulce i mam nadzieję, że już będzie sprawna. Nie będę narażony na jakieś kolizje z tego powodu. Przejechałem kawałek, jak widzicie, samochód całkiem fajnie chodzi. Przyspiesza, no jak przyspiesza, ale czuję różnicę między tym, co było wcześniej, a jest teraz. No i cóż, mam nadzieję, że już tak zostanie. Was żegnam, a ja delektuję się jazdą w ten piękny, słoneczny dzień w Gdańsku. Cześć!